Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś zdecydowałem się przyjrzeć 3 postulatom humanizmu zaproponowanym przez Witolda Kapuścińskiego w jego eseistycznej książce Człowiek czy humanista w kosmosie. Ta książka, drodzy Państwo, ma w tej chwili już 40 ponad lat. Pisana była zapewne także jeszcze w latach 70. XX wieku. Ja bym powiedział, że jest to w pewnym sensie, dzisiaj powiedzielibyśmy w zasadzie, że jest to swego rodzaju książka epicka. Tak należałoby powiedzieć. Ona jest bardzo ładnie, naprawdę fantastycznie napisana. Zawiera tych truizmów, takich komunałów o potrzebie bycia dobrym, o czym tak naprawdę Kapuściński już nie mówi, w jaki sposób być po prostu dobrym, czyli w jaki sposób urzeczywistnić tą najpełniej ludzką postać, sylwetkę człowieka, opiera się i wraca cały czas, czy to do tradycji chrześcijańskiej, czy do Kanta i tak dalej, i tak dalej. Tak w tej książce jest dosłownie, to jest zlepek całego jego życia, obserwacji. Między innymi mówi w tej książce o szkodliwości języka angielskiego, że język angielski nie powinien w ogóle dominować nad kulturą światową. Wskazuje, że najlepszy byłby język polski, tudzież francuski. Ale Kapuściński był oczywiście lekarzem, był pisarzem, był eseistą, był w pewnym sensie także filozofem. Dlatego ta książka naszpikowana jest przeróżnymi cytatami w ogóle filozofów, o których z tej książki, gdybyście ją przeczytali oczywiście, i zachęcam także, no bo dlaczego by nie, to cytatami z filozofów, o których wcześniej po prostu nie słyszeliście. W tamtym czasie walka o człowieka była naprawdę, ja bym to nazwał, była napędzana jakby w ogóle kulturowo. Bardzo wielu ludzi było zaangażowanych w ogóle w krzewienie idei, nazwijmy to ludzkich, i to były czasy, nie zapominajmy, komunistyczne, o których mamy teraz wyobrażenie, że nie było ani wolności, że była ciemnota, a kultura była w całkowitym upadku, co jest nieprawdą, bo dzisiaj jest całkowity upadek kultury. Żeby już nie przeciągać, przejdziemy do pierwszego postulatu humanizmu. Pierwszy postulat humanizmu to możliwość biernego i czynnego udziału w świecie kultury, tak przeszłej, jak i współczesnej. I zatrzymajmy się na chwilę z komentarzem przy tym postulacie. Możliwość udziału biernego i czynnego w świecie kultury. To jest oczywiście truizm. Truizm to jest rodzaj takiego komunału, na który w ogóle uwagi bym nie zwracał. Nikogo nie może interesować bierny udział przede wszystkim w świecie kultury. Jeśli tak się dzieje, że ten bierny udział zostaje zaimplementowany w nasze życie, to jesteśmy tylko biernymi odbiorcami tego, co ta kultura ma nam do zaoferowania, bez uzasadniania jakiejkolwiek krytyki wobec tego, co zostaje nam przez tak zwanych twórców zaserwowane. Czynny udział w świecie kultury jest zabroniony. Nie ma czegoś takiego jak czynny udział w świecie kultury, drodzy Państwo. Ja wielokrotnie próbowałem, bo jestem bardzo aktywnym człowiekiem. Chciałem i bardzo często mówię na kanale o postępie kulturowym. Albo mówisz to, co władza zaprawdę podaje, i powtarzasz następnie, dusisz się w tym, na tej pętli jednego świętokradztwa, drugiego czy trzeciego, albo zostajesz wyeliminowany w ogóle z tego świata i gdzieś na marginesie egzystujesz. Jeśli zwrócisz uwagę wszelkim instytucjom kulturalnym, tak zwanym humanistycznym, na ich zaciemnienie i patologię, to także dostaniesz po pysku, bo ich interesy w tym układzie są ważniejsze aniżeli, drodzy Państwo, udział człowieka w kulturowym postępie. Tak było zawsze. Żadna władza w ogóle nie pozwoli sobie na odebranie jej przywileju rządzenia.
Myślę, że na tyle wystarczy, jeśli chodzi o komentarz. Postulat drugi to możliwość wzajemnego porozumienia się we wszystkich dziedzinach. To wzajemna tolerancja, brak fanatyzmu, wolność sumienia, walka o ideę jedyną bronią godną człowieka, myślą i słowem. To poczucie humoru, mówi Kapuściński, którego pozbawieni są fanatycy i ludzie opanowani rządzą władzy. No dobrze, drodzy Państwo, że Król Pustkowia ma też trochę humoru w ogóle na kanale, bo pojawiają się przeróżne dowcipy, żarty, które opowiadam. Także posądzenia o fanatyzm tutaj zostały wyrugowane już całkowicie w tej chwili. No i żądza władzy się tutaj pojawia. Żądza władzy to jest najbardziej piekielna w ogóle forma istnienia człowieka. Każdy człowiek szuka władzy na terenie, na którym akurat przebywa, na którym egzystuje, na którym żyje. Szukamy władzy, nawet jeśli nie mamy już gdzie jej sprawować, to mamy władzę chociażby nad zwierzętami, nad przedmiotami. Tak bardzo ludzie są zakochani po prostu w sobie, bo władza tak naprawdę nie jest niczym innym, jak tylko uświęcenie swojej istoty jako tej dominacji, tego złowieszczego libido dominandi. Tak więc w drugim postulacie humanizmu jeszcze jako tako to, drodzy Państwo, wygląda możliwość wzajemnego porozumienia się we wszystkich dziedzinach, czyli społecznej, politycznej, kulturowej, twórczej, naukowej. To były kiedyś bardzo ciekawe postulaty głoszone, w tamtym czasie jeszcze żywe. Porozumienie, jak widać, jest niemożliwe do osiągnięcia, bo zaraz potem mamy to wzajemna tolerancja. I to jest wielki błąd Kapuścińskiego. I to widać w tej książce, bo ona jest, jakby to powiedzieć, niepełna, albo została skonstruowana w taki sposób, że nie do końca wszystko zostało przez Kapuścińskiego rozpoznane, jeśli chodzi o kwestie twierdzeń intelektualnych, dlatego że nie można tolerować wszystkiego. W pewnych sytuacjach nawet siebie nie można tolerować. Kto dokonał jakiegokolwiek rozwoju duchowego w życiu, to zdawał sobie sprawę, że i siebie w pewnym momencie tolerować nie można. Jeśli przeżył na przykład Kapuściński II wojnę światową, to czy zdawał sobie sprawę z tego, że tolerancja dla Hitlera na przykład, bo jeśli mówi wzajemna tolerancja, wzajemnie tolerować mamy się wszyscy nawzajem. Jest to niemożliwe, a nawet ja bym powiedział, że jest to szkodliwe. Nawet Arystoteles, którego uważam za półinteligenta, bo Wałęsę uważam za ćwierć inteligenta, ale Arystotelesa za półinteligenta, powiedział, że tolerancja dla każdego przejawu ludzkiej wolności to jest śmierć cywilizacji. O co tutaj chodzi? Tolerujemy ludzi, którzy podnoszą przede wszystkim wartość naszego istnienia w kwestii rozwoju duchowego na wyżyny, a dajemy wpysk miernocie, która się panoszy i która będzie sobie myśleć, że będzie decydowała o tym, co jest dobre, piękne i sprawiedliwe, jak chociażby w przypadku partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość, czy jakichkolwiek innych szarlatanów, na przykład Kościoła katolickiego, któremu się wydaje, że zdobył główną nagrodę w życiu ludzi, ma kluczyk do Królestwa Niebieskiego i on będzie decydował o tym, kto do tego królestwa wejdzie. Oczywiście za posłuszeństwo Kościołowi katolickiemu, no i oczywiście za odpowiednie profity. O czym tutaj mówimy, drodzy Państwo? O przeróżnych profitach Kościoła katolickiego, nawet o tym, że niższe podatki płaci, nawet o tym, że żyje na koszt państwa bezprawnie, nawet o tym, że przywłaszczył sobie autorytet Boga ze swojego nieugruntowanego poznania, o czym akurat mówię w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. To jest bardzo ważny film dla tego kanału Króla Pustkowia, że nie istnieje dobro jako sympatia wszystko przenikająca. Mówię o tym więcej oczywiście w tym filmie, że zło moralne musi służyć kulturowemu postępowi, a Kościół katolicki to jest instytucja fanatyków,
tak jak spoglądam jeszcze na te tutaj postulaty, to jest instytucja fanatyków, ludzi żądnych władzy i pragnienia stosowania po prostu odgórnego terroru w kwestii twierdzeń dotyczących umoralniania ludzi, gdy wewnątrz ta instytucja jest, drodzy Państwo, zepsuta. Mówiliśmy tutaj o braku fanatyzmu. Fanatycznie to trzeba przede wszystkim, bo skoro jest pojęcie fanatyzmu w języku, to fanatycznie trzeba poszukiwać jednej rzeczy – wolności. Fanatycznie trzeba tej wolności poszukiwać. Trzeba być szalonym na punkcie poszukiwania wolności, żeby nie zwariować na punkcie fanatyzmu rodem z ułomnej historii na przykład Jarosława Kaczyńskiego. O tym na kanale też już mówiłem, jak ważne jest szaleństwo w życiu człowieka, a wspomnę tutaj chociażby jeden film, Nowa idea dla zrujnowanego wojną świata. Wolność sumienia. Nie wiem, co to oznacza wolność sumienia. Co to oznacza według Państwa wolne sumienie? Wolne od czego? Wolne od grzechu? Moje sumienie na tyle, na ile ma informacji zebranych w trakcie życia, jest w stanie pracować poprawnie. Jestem w stanie wybrać to, co jest słuszne w tej chwili, nawet jeśli oznaczałoby, że muszę dać komuś wpysk po prostu, a z drugiej strony biorę odpowiedzialność także za to, że ludzi, których będę promował dzisiaj, uznając, że ich oferta dla innych jest naprawdę godną tego, żeby to robić, to jest to w moim mniemaniu wolność sumienia. Walka o ideę, jedyną bronią godną człowieka. Czytam dalej, myślą i słowem. Zgadzam się oczywiście w pełni, choć drodzy Państwo, ja wskazałem już tyle patologii w świecie. Państwo wiecie, bo ten kanał prowadzę już przecież tam ponad rok, ile tego było, ile się tego uzbierało, jak mocno zwracałem uwagę na patologię autorytetów. Z niektórymi nawet spotykałem się, drodzy Państwo, osobiście, bo byli zainteresowani moimi ideami, ale jak okazało się, że jednak odbieram władzę komuś, to on już nie był zainteresowany ani kontaktem ze mną, czy nawet promocją idei, którą głosiłem. Bo tutaj zwracam się do pierwszego postulatu, czynnego udziału w świecie kultury dla każdego człowieka. I tak na przykład pan Zanussi, któremu zwróciłem uwagę na fatalizm jego filmu Eter na przykład, w którym opowiada o problemie zła, stwierdziłem oczywiście, że jego propozycja dotycząca problemu zła, unde malum, jest kompletnie niezrozumiała i jest wręcz absurdalna. Tutaj film, jeśli chcecie Państwo sobie zobaczyć, bo mówimy o postulatach przecież humanizmu. Poczucie humoru oczywiście to już było. Opanowanie rządzą władzy, wielka katastrofa. Władzę można zdobywać na wszelkie możliwe sposoby. Miękka przemoc, schlebianie ludzkiemu podziwowi, na przykład i ludzie już zostali uwikłani w ten proceder poszukiwania władzy przez innych, bo im się wydaje, że to jest dobry, cieplutki, wspaniały człowiek, a on wykorzystał ludzi do tego, żeby mu podbijali na przykład statystyki na YouTube. Król Pustkowia nie szuka absolutnie władzy, bo gdyby szukał, to by ludzi do siebie przyciągał, a tylko zło się oczywiście przyciąga. I trzecim wreszcie postulatem humanizmu u Kapuścińskiego jest możliwość kontemplacji dzieł sztuki, świata ludzkiego i kosmosu. Możliwość kontemplacji dzieł sztuki. No, jest jak kontemplowanie muzyki Bacha, która opiera się oczywiście na harmonii. Harmonia jest, jakby to powiedzieć, złem tego świata. Hitler poszukiwał harmonii. W ogóle Kapuściński tego nie widzi. Ludzie drodzy, harmonia to jest w ogóle zło. Hitler poszukiwał harmonii. Ludzie, którzy szukają władzy, szukają harmonii. Jeśli muzyka, piękna melodia opiera się na harmonii, na jedności tych formalnych związków, które zachodzą między naszymi spostrzeżeniami, drodzy Państwo, to jest to także harmonia. Jest to odczucie bezwzględnego, totalnego spokoju, którego ludzie władzy poszukują, bo oni poszukują jedynie spokoju, a nie twórczego niepokoju. Więcej na ten temat mówię w filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Jak bardzo ważny w procesie kształtowania humanizmu, którego jeszcze na świecie nie doświadczyliśmy, jest właśnie twórczy niepokój.
możliwość kontemplacji świata ludzkiego. Lepiej nie kontemplować za dużo świata ludzkiego, bo jak człowiek za dużo będzie kontemplował ludzki świat, to może się okazać, że popadnie w rozpacz i zniechęcenia i zechce na przykład strzelić samobuja, a kontemplowanie kosmosu to jest już oczywiście rzecz wspaniała, piękna. Piękno świata, jak mówi Rilke, jest jeno grozy początkiem, który gardzi naszym istnieniem. Drodzy Państwo, droga ludzkiej cywilizacji, jeśli chodzi o kosmos, to jest droga do całkowitego zamilknięcia, do unicestwienia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, czyli w kosmosie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, scenę wydarzeń opuścił. I to jest kontemplacja kosmosu, czego od wybitnego Witolda Kapuścińskiego się, drodzy Państwo, nie dowiecie, ale mieliście, zakładam, że nie chcę tutaj oczywiście się wywyższać, zakładam, że mieliście przyjemność dowiedzieć się tego od króla pustkowia, który pasjonuje się człowiekiem, humanizmem i wolnością. A mówię o rzeczach, o których niestety w takich wybitnych książkach, jak ta książka na przykład, znanych ludzi na całym świecie, ludzi znających po 10 czy nawet 15 języków, bo król pustkowia tylko łacinę zna, nie znajdziecie niestety w ich dziełach, w ich książkach. Drodzy Państwo, 3 postulaty humanizmu z książki Witolda Kapuścińskiego. Jeśli chcecie Państwo sobie książeczkę przeczytać, to podejrzewam, że będzie nawet dostępna gdzieś tam w PDF-ie. Fajnie się to czyta, można się czegoś dowiedzieć, ale trzeba brać naprawdę pewien margines błędu pana Kapuścińskiego. No, jakby to powiedzieć, nie do końca zrozumiał, czym jest humanizm. Z mojej strony to na dziś wszystko. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam serdecznie. Król Pustkowia.